Cześć! W tym filmiku pokażę Ci zupełne podstawy, jeśli chodzi o rodzaje oczek. Zacznijmy od pętelki początkowej i oczka łańcuszka. Tak naprawdę łańcuszek to najprostsze możliwe oczko na szydełku. To jest po prostu pętelka wciągnięta szydełkiem. Każdy łańcuszek zaczynamy tak zwaną pętelką początkową. Tak właśnie Ci pokażę, jak się robi pętelkę początkową. Czyli robimy sobie tutaj taką właśnie kółeczko na palcu i po prostu wyciągamy sobie i w ten sposób zaciskamy. Jest to nasza pętelka początkowa. Gdy już mamy taką pętelkę początkową, możemy przerobić łańcuszek. Czyli każde teraz takie właśnie wyciągnięcie to jest oczko łańcuszka. Czyli w tym wypadku mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5 oczek łańcuszka i pętelkę początkową, pętelkę główną, której nie liczymy. Jest to tylko pętelka robocza. I już teraz, jak mamy ten łańcuszek, możemy zacząć przerabiać oczka w ten łańcuszek. Dorobimy sobie jeszcze parę oczek. I możemy zacząć robić oczka. Najprostsze oczko to jest oczko ścisłe. Jest to również najbardziej płaskie oczko i polega na tym, żeby po prostu wbić się w takie oczko łańcuszka i wyciągnąć sobie pętelkę. Teraz tak, przeważnie jeżeli robimy jakieś oczka na łańcuszku, to pierwsze oczko zostawiamy, nie przerabiamy w to pierwsze oczko, ale zaczynamy dopiero od drugiego. Nazywa się to zacząć od drugiego oczka od szydełka. Czasami wzór prosi, żeby zacząć od trzeciego, od czwartego i tak dalej. No ale my zaczniemy sobie od drugiego, czyli wbijamy się tutaj, nabieramy sobie, o, tutaj akurat tak. I teraz, żeby zrobić oczko ścisłe, jeszcze raz sobie przez tą drugą pętelkę wyciągamy. Tak naprawdę to jest tyle. Już jest nasze oczko ścisłe zrobione. Oczko ścisłe nie jest bardzo popularnym oczkiem. Tak naprawdę służy do tego, żeby tylko sobie tutaj robić taki płaski, wykończeniowy na przykład szef. No, tak naprawdę naszym podstawowym oczkiem jest półsłupek, który zaczynamy podobnie jak oczko ścisłe, z tą różnicą, że jak już jesteśmy tutaj z 2 pętelkami na początku, nabieramy sobie dodatkowo tej włóczki i przeciągamy przez obie te pętelki. Powstał nam półsłupek. Następne z kolei oczko polega na tym, czyli półsłupek nawijany, że dodatkowo robimy sobie tak zwany narzut. Czyli widzicie, nabieramy sobie, narzucamy sobie dodatkowo włóczki i znowu wbijamy, wyciągamy i tym razem przez wszystkie 3 pętelki przeciągamy. Jest to półsłupek tak zwany nawijany, który jest troszeczkę wyższy. Z podstawowych oczek mamy jeszcze słupek. Żeby zrobić słupek, robimy znowu narzut, wbijamy, następnie wbijamy się w oczko i tak jak przy półsłupku nawijanym, ale tym razem przeciągamy pętelkę tylko przez te 2 pierwsze pętelki, po czym ponownie nabieramy
i już wychodzi nam słupek. Czyli widzicie, od najniższego oczka ścisłego przez półsłupek, półsłupek nawijany i na końcu słupek. To są nasze podstawowe oczka. W moich wzorach możecie się również spotkać ze słupkiem nawijanym. Wtedy robimy 2 narzuty i tak naprawdę cała filozofia się powtarza, czyli najpierw przez 2 i w przypadku półsłupka nawijanego, jak widzicie, robi się jeszcze wyższe oczko i całkiem najwyższe, czyli już słupek podwójny. Może się taki również zdarzyć, więc przeciągamy przez pierwsze dwa i budujemy taki właśnie słupek. I tak to właśnie wygląda docelowo. Więcej teorii i wzory na lale na szydełku znajdziesz w mojej książce Szydełkowe lale proste i śliczne 15 projektów amigurumi, dostępnej na stronie www.luluentt.com.